Siemka, ja jestem Adacho i dosłownie kilka dni temu przedstawiałem wam skrót wywiadu z panem Katsuyoshim Nakatsuru, który odbył się podczas konwentu Made in Asia. To był konwent, który miał miejsce już jakiś czas temu i powiedziałem na końcu tamtego filmu, że jeśli w zasadzie pojawi się coś jeszcze i będzie to na tyle ciekawe, że będzie można nagrać na ten temat film, to zrobię. I dosłownie tego samego dnia pojawił się kolejny wywiad, ale był on przeprowadzony... Zaraz go wam streszczę, w zasadzie tutaj za pośrednictwem tłumaczenia Enomisa, któremu bardzo dziękuję na Twitterze, on to wszystko przetłumaczył na angielski, ale wywiady, bo dzisiaj będziemy czytać dwa wywiady, do tego właśnie zmierzam, pochodzą z francuskich źródeł, od francuskich twórców, no i jak ten wywiad pierwszy zobaczyłem, to stwierdziłem, że nie, raczej nie ma co nagrywać na ten temat materiału, ze względu na to, że pytania może byłyby dobre, żeby wsadzić je w tytuł filmu, ale odpowiedzi pana Nakatsuru praktycznie były nijakie i w sumie średnio uważam, że były trafione w ogóle te pytania, żeby zadawać takie konkretne pytania komuś, kto jest animatorem, a nie jakimś na przykład scenarzystą, czy w ogóle autorem serii. No ale później Enomis na swój profil wrzucił również wywiad, bardzo już odchodzący, różniący się formą od tego pierwszego, który jest autorstwa dziennikarki francuskiej Von, o niku Von, którą można znaleźć na Twitterze pod małpą Von Dragon Ball Z. Także oczywiście wszystkich autorów i tych dwóch wywiadów i też Enomisa podlinkuję wam na dole w opisie, żebyście wiedzieli, gdzie możecie trafić do oryginalnych źródeł. Przetłumaczyłem to na polski. I ten drugi wywiad, ten z panem Kubotą, bo ten drugi wywiad właśnie autorstwa tej dziennikarki jest z panem Chikashim Kubotą, postacią, której myślę, że akurat przedstawiać wam nie muszę. Zresztą pan Katsuyoshi Nakatsuru to też jest postać, której przedstawiać wam nie muszę. Po pierwsze, bo już go przedstawiałem wam ostatnio, a po drugie, myślę, że to jest tak znana postać, jeśli chodzi o świat Dragon Balla. Słoneczko zaszło, widzicie jak się zrobiło nagle ciemno? Że wszyscy go powinniście dobrze kojarzyć. Tak czy siak, zacznę od tego wywiadu. No, niech będzie, że powiem wam. Moim zdaniem trochę feralnego. Zresztą sami zobaczcie, jak wyglądały te pytania. No, generalnie gość Sofian Le Geek, tak brzmi nick tego autora, miał możliwość przeprowadzenia rozmowy z panem Katsuyoshim Nakatsuru, legendarnym animatorem, który pracował od wielu lat, w zasadzie tak naprawdę to jeśli chodzi o Dragon Ballowe projekty, to od wielu lat nie pracował przy Dragon Ballu, ale pracował przy klasycznym Dragon Ballu, przy Dragon Ballu Z, przy Dragon Ballu GT i teraz był główną siłą tak naprawdę przy tworzeniu Dragon Ball Daima. No i pan Sofian Le Geek zadawał mu pytania tyczące się power scalingu w uniwersum Dragon Balla, więc przejdźmy przez to szybko, wy robicie sobie sami zdanie na ten temat, sami uznacie, czy można coś z tego wyciągnąć, czy nie. Ja powiem wam, że to nie są pytania, które... Albo inaczej, najpierw wam przeczytam, a potem wam powiem, co na ten temat sądzę. Jak odebrał pan swój powrót do serii Dragon Ball wraz z pojawieniem się Dragon Ball Daima? Czy obciążenie pracą było takie samo jak wcześniej? Minęło prawie 20 lat, odkąd ostatnio pracowałem nad podobnym projektem w Toei. Tym razem czułem, że jestem jeszcze bardziej zaangażowany w swoją pracę niż wcześniej. Jakie były instrukcje mistrza Toriyamy dotyczące tworzenia Super Saiyanina 4 w Dragon Ball Daima? W przypadku Dragon Balla GT mistrz Toriyama dostarczył tylko kilka wskazówek dotyczących tworzenia postaci, podczas gdy w przypadku wersji Daima był znacznie bardziej zaangażowany. Naprawdę chcieliśmy stworzyć postać, która w pełni odzwierciedlałaby wizję pana Toriyamy. Pierwsze dwa pytania są bardzo nieśmiałe, bym powiedział, takie jeśli chodzi o to, jakie kolega Sofian przygotował bomby chwilę później, także słuchajcie. Super Saiyan 4 w Daima ma takie same kolory jak Super Saiyan God. Czy jest jakiś związek między tymi dwoma rzeczami? Niestety nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie pracowałem nad projektem Super Saiyan God w Dragon Ball Super, więc nie wiem. Super Saiyan 4 nie pojawia się w Dragon Ball Super, ale Akio Ioku stwierdził, że Dragon Ball Daima jest kanoniczną kontynuacją oryginalnej mangi. Czy powinniśmy zatem traktować Dragon Ball Super jako alternatywną kontynuację oryginalnej mangi? Nie wiem, to możliwe. Pracowałem dość intensywnie nad Daima, ale może za tym wszystkim kryje się jakieś głębsze znaczenie, o którym nie wiem. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja bym nie chciał wiedzieć, na przykład czy Toriyama projektując SSJ4 dał mu czerwone włosy, bo myślał, że może to... Znaczy inaczej. Toriyama akurat pewnie nie myślał. Albo inaczej. Tam prawdopodobnie nikt na ten temat nie myślał. Społeczeństwo Dragon Balla uwielbia takie pytania, uwielbia takie rozkminy. Wiecie, Super Saiyan 4 nagle ma czerwone włosy, to się dzieje przed Battle of Gods. Wiemy, albo w zasadzie myśleliśmy, bo się okazało, że jednak nie. Tak najprawdopodobniej. Nie ma co łączyć tej historii z Dragon Ballem Super, ale wtedy myśleliśmy, że może to by się jakoś łączyło, więc może niektórzy twierdzili, że Super Saiyanin 4 to jest ta
pierwotna wersja Super Saiyanina Goda, ponieważ w Battle of Gods, jak widzieliśmy wizję Yamoshiego, to on, ten kontur postaci miał ogon. Więc może Super Saiyan God to jest tylko taka nowoczesna wersja Super Saiyanina Goda dla osób, które nie mają ogona. Takie mocne teorie były snute, ja akurat się pod nimi nie podpisuję i traktuję je z dużym przymrużeniem oka, ale chociażby to pytanie tyczące się kanonu, prawda? Bo tutaj raczej pan Geek, czy jak on się tam nazywa, chciał zapytać o te słowa z wywiadu Akio Yoko, który powiedział, że Dragon Ball Daima łączy się z Majin Buu sagą, co było dość oczywiste, bo fabularnie się to po prostu dzieje po Majin Buu sadze i są związki fabularne z tym, co się działo w Majin Buu sadze, więc to była oczywista oczywistość, ale jak to się ma do Dragon Balla Super, nie powiedział nam ani pan Akio Yoku, ani nie powiedział nam pan Nakatsuru, bo jego robotą nie było to, żeby się nad tym zastanawiać, tylko po prostu, żeby animować, żeby robić dobrą pracę, żeby to dobrze wyglądało. I następne pytania, no po prostu są... Powiedziałbym, że nie na miejscu, ale niech będzie. Czy oglądał pan Dragon Ball Super? Kto jest silniejszy? Super Saiyan 4 z Daima, czy Super Saiyan Blue? Nakatsuru śmieje się, kręcąc głową, jakby chciał powiedzieć nie. Ostatecznie nie ma znaczenia, kto wygra. Obaj są bardzo lubianymi postaciami, ale Toriyama Sensei włożył dużo energii w projektowanie Super Saiyanina 4, więc może on? Kto jest silniejszy? Kid Buu czy Buhan? Pana zdaniem, kto według Toriyamy wygrałby? Nakatsuru zdziwiony. To naprawdę trudne pytanie. Śmiech. Nie wierzę. Nie wierzę, że gość zapytał o coś takiego. Abstrahując już od tego, że gość ma możliwość zapytania legendarnego animatora o tajniki jego pracy, o jakieś rzeczy związane z jego pracą, po prostu z animacją, o rzeczy, odnośnie których on mógłby się wypowiedzieć bardziej, a zadaje pytanie power scalingowe i to w zasadzie, na które odpowiedź zna każdy, kto czytał mangę. Bo to nie jest jakby sporna sprawa. No ale okej, może to było pytanie na rozluźnienie, chociaż uważam, że tych pytań na rozluźnienie, albo takich pytań, które swoim charakterem mogłyby przypominać pytanie na rozluźnienie, czyli takie power scalingowe gówno, no w tym wywiadzie jest bardzo dużo, o ile można to nazwać wywiadem, bo pytania są dosłownie dłuższe niż odpowiedzi na Katsuru, który chyba już chciał stamtąd iść. Pewnie się zastanawiał, po co tam w ogóle przyjechał, ale to nie jest wszystko. Kto jest pańską ulubioną postacią z Dragon Balla i dlaczego? Osobiście uważam, że jest to Goku. Jest protagonistą, który przechodzi przez wszystkie przygody, więc tak, to on. Dlaczego Toriyama stworzył kolejnego Bardoka? Jest inny od tego, którego pan zaprojektował, ale mimo wszystko Toriyama kanonizował pana projekt w panelu oryginalnej mangi. Mistrz Toriyama uwzględnił Bardoka w oryginalnej mandze i pamiętam, że wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi w studiu. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego później został on przerobionym, ale nawet dzisiaj czuję się zaszczycony, wiedząc, że mistrz Toriyama zintegrował stworzone przez nas postacie z oryginalnym dziełem. Gdybyśmy dostali odpowiedzi na każde z tych pytań od kogoś, komu moglibyśmy ufać, na przykład gdyby Akio Yoku został zapytany o takie rzeczy i gdyby nam powiedział, albo gdyby Toyotaro na przykład odpowiedział nam, prawda? Albo gdyby Toriyama jeszcze żył i gdyby nam odpowiedział na te rzeczy nie w taki sposób, że tak pomyślałem, tak mi się chciało. Gdyby nam powiedział, tak, Dragon Ball Super to jest inna linia czasowa, Super Saiyan 4 nie jest mocniejszy niż God, nawet mimo tego, że to są dwie inne linie czasowe, tak, moją ulubioną postacią jest ten i ten. Myślę, że to byłaby duża dawka wiedzy, ale z tego wywiadu nie wyniknęło nic. Dowiedzieliśmy się, że ulubioną postacią Nakatsuru jest Goku i że się cieszył, kiedy zobaczył Bardoka w oryginalnej mandze. Super. I że dużo pracował przy Dragon Ball Daima. No, pan Sofian Legik, jeśli chodzi o moją skromną opinię, nie zrobił dobrej roboty tym wywiadem, ale chciałem wam to pokazać, bo uważam, że to jest po prostu zabawne. Ale przechodzimy teraz do znacznie lepszego wywiadu, którego Chikashi Kubuta udzielił pani, która identyfikuje się nickiem Fon. Przez V. Von Dragon Ball Z na Twitterze. Chikashi Kubuta, tak jak mówiłem, jest to też legendarny animator, który uczestniczył i w pracy nad Brolim, i przy Super Hero, i też przy Dragon Ball Daima, więc zobaczmy, jakie tam padły pytania i jak będzie coś ciekawego, to tutaj dodam od siebie parę słów. Przy tak zróżnicowanym i intensywnym stylu, co uważa pan za swój szczytowy moment zawodowy, pańską najlepszą scenę? Wszystkie sceny były wymagające, ale szczególnie ostatni odcinek Daimy był trudny, w połowie jego trwania, z powodu sekwencji Kamehameha. Jednak scena, która najbardziej mnie trafiła, to była scena z pociskami w 14 odcinku Gurren Lagann. To brzmi jak nazwa, jakby imię i nazwisko jakiejś skandynawskiej wioski. Gurren Lagann.
Wygooglowałem to sobie i okazało się, że nie znam tego anime, także nie będę wam pokazywał tej sceny, nie będę jej szukał, tak czy siak. Chikashi Kubota to jest pracownik nie tylko Dragon Ballowy, ale po prostu animator, który pracuje nad wieloma seriami, także gdyby się okazało, że jego ulubioną sceną była jakaś związana z Dragon Ballem, to szczerze mówiąc bym się w sumie zdziwił. Jak udaje się panu zachować proporcje i szczegóły postaci w różnych ujęciach, zwłaszcza przy dynamicznych ruchach kamery? To jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź Chikashiego Kuboty jest jeszcze ciekawsza. Taki sposób nie istnieje, to jeden wielki problem. Nie wiem, czy animowana treść była faktycznie poprawna. Musiałem ciągle sprawdzać, czy proporcje zawsze są odpowiednie. A potem dochodzą szczegóły. Gdy duża postać zmniejsza się i zanika w tle, oczywiście, szczegóły też trzeba zmniejszyć, ale nawet sposób, w jaki one są uproszczone, wymaga pewnego poziomu wrażliwości. Wtedy właśnie możesz rozpoznać, kto ma umiejętności, a kto nie. Każdy wtedy pokazuje swój poziom. Chodzi tutaj o sceny, w których mamy postać, która jest blisko kamery i na przykład kamera odjeżdża i postać robi się coraz mniejsza, albo to też podejrzewam, że działa w drugą stronę, kiedy postać się zbliża do kamery i detale na twarzy, jakby oczy, usta, nos i tak dalej, one też muszą zostać zmniejszone. Ale wiadomo, że w animacjach robionych ręcznie, nie takich jakby obrazek pomniejszany w pęcie, tak też bywało w historii Dragon Balla, tylko w animacjach robionych ręcznie od zera, w każdej tej klatce widać, że detale robią się coraz mniejsze, jakby te rzeczy na twarzy. Detale twarzy robią się coraz mniej szczegółowe, czyli mniej szczegółów na oczach, potem oczy stają się kropkami, w niektórych przypadkach potem w ogóle jakby znikają elementy twarzy, tylko widzimy jakby skórę. I uważam, że to jest taki element animacji, który jakby zawsze zwracałem na to uwagę, że łatwo to spierniczyć. Po prostu często bywały sytuacje, w których postać zbliżała się do kamery albo się oddalała i były tam klatki, w których postać wyglądała po prostu śmiesznie. Dobrym przykładem, to jest akurat bardzo ekstremalny przykład, ale jest postać Birusa, która akurat może nie tyle co się zbliżała czy oddalała do kamery, ale była w jakiejś odległości od kamery. Mówię tutaj o tym niesławnym 5. odcinku, dlatego o tym mówię, że stamtąd pochodzi ten słynny kadr tego Birusa z taką płaską buzią, w sensie symbolizującą usta. I właśnie tam Birus wyglądał zabawnie, żeby nie powiedzieć dosadniej. Tak czy siak, ciekawa odpowiedź, ale idziemy dalej i kolejny bardzo ciekawy temat. Tyczący się pana Naohiro Shintaniego i kropek Cella. Żebyście wiedzieli, o co chodzi, istnieje historia dotycząca się tego, że Cell i jego centki były znienawidzonym elementem animatorów jeszcze za czasów Dragon Balla Z. No i tutaj pan Chikashi Kubota na ten temat się wypowiada, ale nie w kontekście Dragon Balla Z, tylko raczej w kontekście przez niego animowanej sekwencji na początku filmu Super Hero. Jeśli mówimy o plamkach Cella, o których wspomniałem wcześniej jako przykład, jeśli spojrzymy na początek Dragon Ball Super Hero, w ręcznie narysowanej części animacji, Cell pojawia się w pewnym momencie, czyż nie? Transformuje się, rusza i przesuwa się z pierwszego planu na tło. Podczas tych przejść narysowałem tylko podstawową postać Cella i poprosiłem kogoś o dopracowanie trudniejszych części pomiędzy klatkami, albo żeby ktoś dodał plamki na jego ciele. Na przykład poprosiłem Shintaniego, który pracował jako projektant postaci dla filmu z Brolim, by rysował tylko plamki Cella, ale na koniec miał już tego dość i powiedział: nie chcę już tego robić. To luksus móc zlecać takie zlecenia komuś, kto zajmował się projektowaniem postaci w poprzednim filmie. To prawie jakby mieć asystenta. Naprawdę, gdy o tym pomyślę, w czasach produkcji seriali telewizyjnych było tak mało czasu w przeciwieństwie do filmów. Ciągle się zastanawiałem, czy naprawdę wykonywali takie prace dla telewizji cały czas? Bardzo ciekawie jest usłyszeć o dynamice między tymi dwoma animatorami, w tym przypadku Nakatsuru i Shintani, ale w następnym pytaniu jest kwestia poruszona rywalizacji między animatorami i do gry jest wrzucony Yamamuro. I myślę, że tak jak dużo możemy Yamamuro, temu nowoczesnemu Yamamuro zarzucić, ale Yamamuro był postacią, która w szczycie swojej formy sprawiała, że Dragon Ball Z wyglądał tak jak wyglądał i wyglądał tak, że wszyscy go kochali. Przecież w Majin Buu Sadze to on był osobą odpowiedzialną za modele postaci i tutaj pan Chikashi Kubota mówi o tym, jaki Yamamuro był w trakcie swojego piku, w sensie szczytu swojej formy. Pytanie. Według Yamamuro wśród animatorów Dragon Ball panowała rywalizacja o prześcignięcie się nawzajem. Czy ta atmosfera trwała również w Dragon Ball Super Hero i w Daima? W tych czasach Yamamuro uważał niektórych kolegów za rywali, w dobrym tego słowa znaczeniu. W czasie swojego szczytu Yamamuro był prawdopodobnie najbardziej umiejętnym animatorem. Gdyby musiał znaleźć kogoś, z kim mógłby konkurować, byłby to może Nakatsuru. Nie wiem, jak Yamamuro postrzegał Nakatsuru, ale gdybym był na jego miejscu, pewnie bym z nim rywalizował. Jestem przekonany, że sam Yamamuro był świadomy tego, jak utalentowany jest Nakatsuru. Każdy animator ma swoje własne unikalne cechy, a jak wspomnieliśmy wcześniej, porównując Nakatsuru i Yamamuro, na przykład Nakatsuru
był w stanie odtworzyć styl Toriyamy niemal doskonale, jakby miał ten sam naturalny talent. Z kolei Yamamuro w produkcji telewizyjno-filmowej Dragon Balla był w stanie utrzymać pewien poziom jakości przy dużej prędkości. Był szybki w rysowaniu, więc konsekwentnie był w stanie zapewnić dobry standard w krótkim czasie. Nakatsuru jednak nie był taki szybki. Yamamuro dobrze wiedział, że jego największą mocą była szybkość pracy. Podobnie nawet animatorzy pracujący nad dzisiejszymi Dragon Ballowymi projektami, takimi jak Daima, Super Hero, Broly i tak dalej, w tym ja, każdy ma swój własny styl. Inspirujemy się i rzucamy sobie nawzajem wyzwania, ale nie wszyscy konkurujemy na tym samym polu gry. Jak wspomniałem również wczoraj na scenie, to niesamowite oglądać animację taką jak tamta Onishiego. To jest szaleństwo. Lub gdy patrzysz na jego rysunki i myślisz, to nie jest dokładnie odwzorowany styl Toriyamy, ale to są te różnice, które dają dodatkową zabawę, prawda? Jeśli chodzi o scenę Onishiego, mowa tutaj o scenie, w której, to był bodajże 17 odcinek, Goku, Vegeta i Piccolo rozpoczynali swoje natarcie na Gomę, tam też do gry włączyli się Tamagami numer 1, Majin Ku, Majin Du. Mieliśmy tę sekwencję bardzo płynną, w której mieliśmy bardzo mało cięć, ona trwała kilkadziesiąt sekund i kamera poruszała się dookoła Gomy, widzieliśmy te płynne ruchy, kiedy Goma odbijał ciosy ze wszystkich stron, mieliśmy takie bardzo plastyczne elementy otoczenia, środowiska, które też oddziaływały na walkę. To była taka bardzo żywa, dynamiczna sekwencja animacji i o tym tutaj akurat mówił, bo faktycznie nie wyglądało to jak klasyczny Dragon Ball, ale wyglądało to rewelacyjnie i było to naprawdę świetne odświeżenie, więc podpisuję się tutaj pod tymi słowami, że to jest coś, co daje dodatkową frajdę. Nie wygląda to idealnie jak styl Toriyamy, ale te różnice właśnie sprawiają, że czasem taka scena, która trwa parę minut maksymalnie, ale wygląda inaczej, bo jest robiona przez kogoś innego, sprawia, że taka seria dostaje dodatkowych rumieńców. W Dragon Ball wydarzyły się rzeczy, o których wiemy, że miały miejsce, ale ich nie widzieliśmy. Na przykład Goku odkrywający Super Saiyajina 3 w zaświatach i tak dalej. Czy jest podobna scena, którą chciałby pan zanimować? Szczerze mówiąc, nigdy nawet o tym nie myślałem, więc nie mam odpowiedzi, która spełniłaby oczekiwania. Jednak biorąc pod uwagę takie podejście i biorąc pod uwagę, że mistrz Toriyama niestety odszedł i że Dragon Ball będzie kontynuowany, może pojawią się pomysły na temat animowania scen, którym nigdy wcześniej nie poświęcano dużo uwagi? To mógłby być interesujący pomysł. Osobiście historią, którą lubię najbardziej, jest Bardock, ojciec Goku. Stworzyli oni wtedy oryginalny odcinek pokazujący, co się działo, zanim Goku przybył na Ziemię. W tamtym czasie był on naprawdę ekscytujący i bardzo mnie to poruszyło. Można powiedzieć, że to jest taki odcinek numer 0 dla Goku, zanim dotarł on na naszą planetę. Gdyby w przyszłości powstała inna historia, która wypełni takie luki narracyjne, naprawdę chciałbym nad nią pracować. Chikashi Kubota powiedział tutaj coś, jakby pytanie też jest bardzo fajne, bardzo ciekawe pytanie, tyczące się luk narracyjnych, jak tutaj pan Chikashi Kubota powiedział, czyli rzeczy, które wydarzyły się po prostu na off-screenie i tych rzeczy w Dragon Ballu jest multum. Można byłoby napisać 5 historii na każdą sagę, biorąc pod uwagę rzeczy, które się gdzieś działy na off-screenie. Każda z nich byłaby równie ciekawa i dobrze słyszeć, że pan Chikashi Kubota jest chętny na coś takiego, ale słowa, na które chciałbym zwrócić tutaj uwagę, to oczywiście z tych wywiadów można wyciągać co się chce. Uważam, że nie wszystko powinniśmy traktować z wielką dozą powagi, ale fakt, że Chikashi Kubota powiedział tutaj z pewnym przekonaniem, że Dragon Ball będzie kontynuowany, budzi moją nadzieję, taki drobny, znaczy inaczej, ja bym nadal stawiał, że Dragon Ball będzie kontynuowany, chociażby ze względu na to, co jest najbardziej prawdopodobną opcją, no bo nie ma zbytnio dużych przesłanek ku temu, że miałby być niekontynuowany, ewentualnie manga może stać pod znakiem zapytania ze względu na obecną sytuację i z prawami autorskimi i też ze śmiercią Toriyamy, ale generalnie rzecz biorąc to jest kura znosząca złote jajka. Akio Yoku mówił, że ma plany na kontynuowanie marki przez następne 10 lat i nawet jeśli nie musiałby czekać na pozwolenie Shueishy, żeby adaptować mangę, to mógłby robić rzeczy pokroju Daimy. Po prostu pisać nowe historie, które w ogóle nie muszą pytać o pozwolenie Shueishy, bo Akio Yoku jest tak sprawczą osobą, że jak Shueisha nie pozwoliła mu zrobić filmu z Sandland, to on zrobił film z Sandland, po prostu bo chciał. Więc można oczywiście się uczepić tych słów i się trzymać ich z nadzieją tego, co powiedział pan Chikashi Kubota, że Dragon Ball będzie kontynuowany, ale biorąc pod uwagę, jak w niektórych sprawach Japończycy są ostrożni, to myślę, że to może w pewnym sensie budować, że on powiedział to po prostu wprost, że Dragon Ball będzie kontynuowany. Jakby myślę, że większość z nas była się w stanie tego domyślić, ale biorąc pod uwagę, no bo chociażby tę sytuację z mangą, która jest do tej pory rozgrywana praktycznie za kulisami, jest niepewna. Dostaliśmy ten prequel
do prequela, do sagi Super Hero, tylko po to, żeby powstał kolejny 104 rozdział mangi i żebyśmy mieli zamknięty tomik i można go było wydać fizycznie, więc z jednej strony coś tam się dzieje, ale z drugiej strony nie wiadomo jak to będzie, więc takie dodatkowe potwierdzenie, chociaż tak jak mówię, czy nazwiecie to potwierdzeniem, czy tylko opinią, to już wasza sprawa, ale w pewnym sensie może to ukoić niektóre serca. Ja staram się być ostrożny, ale cieszę się mimo wszystko, że takie słowa padły, bo Chikashi Kubota mógłby powiedzieć, że nie wiem w sumie, czy Dragon Ball będzie kontynuowany. Tak czy siak. Idziemy dalej. Pani Fon zapytała jeszcze podczas sesji autografów pana Kubotę, jaki kolor miałby potencjalny SSJ4 Trunks, a pan Kubota odpowiedział czarny. Ponieważ nikt nie spodziewałby się czarnego, byłoby to interesujące i byłoby to wspaniałą niespodzianką. Wiecie co? Może to absolutnie nic nie znaczyć, ale ja z tego wyciągam jedną rzecz. Japończycy, w ogóle twórcy Dragon Balla, nie zwracają uwagi na historię za bardzo. Przecież nawet jak mieliśmy nowego Black Freeze, to tam nie było żadnej filozofii tyczącej się tego, że czarny kolor, bo coś związanego z uniwersum. Nie, to była gradacja kart kredytowych. Wyższa niż złota to jest tylko czarna karta kredytowa i tak to się zakończyło. Więc jeśli chodzi o SSJ4 Trunksa potencjalnego, miałby on czarny kolor włosów tak żeby było to interesujące i byłaby to wspaniała niespodzianka. Oczywiście nie ma co powielać tego myślenia na każdego pojedynczego producenta Dragon Balla, bo myślę, że są takie osoby, które chciałyby na przykład, które pracują przy Dragon Ballu, bo tych osób jest multum i które chciałyby gdzieś tam po cichu, żeby to było bardziej wytłumaczone, albo żeby to było inaczej napisane. Ale uważam, że to jest tylko moja opinia, że takie myślenie po prostu luźne, że taki kolor włosów, bo niespodzianka, albo że ładnie wygląda, jest tam powszechne. Tak mi się wydaje. Wrócimy jeszcze na chwilkę do pana Nakatsuru, ponieważ podczas sesji autografów zostały mu zapytane 2 pytania. Pierwsze z nich to, czy byłby pan zainteresowany narysowaniem nowej mangi opartej na opowiadaniach Toriyamy, na przykład adaptacji mangi Daima, tak jak zrobił to pan dla Doktora Slumpa i Cashmana. Tak, Nakatsuru powiedział, że gdyby miał okazję to zrobić, zrobiłby to. Pan Nakatsuru przerysował, można powiedzieć, że zrobił taki revamp mangi tyczącej się Cashmana, czyli postaci oryginalnie pochodzącej z mangi Toriyamy. Byłoby to ciekawie zobaczyć, gdyby na przykład Dragon Ball Daima dostało swoją mangę. Nie było to adaptowane do Dragon Balla Super, tylko żeby to powstało niezależnie i prawdopodobnie mógłby to narysować ktoś inny, niekoniecznie Toyotaro. Nie byłbym w sumie zły na coś takiego. I kolejne pytanie, już trochę z przymrużeniem oka. Czy kolor włosów SSJ4 jest nawiązaniem do Masako Nozały? Według Nakatsuru to tylko zbieg okoliczności. Był zaskoczony, słysząc, że mogłoby to być jakkolwiek ze sobą powiązane. Nigdy nie przyszło mu to do głowy. Powiedział, że pani Nozawa zawsze miała takie włosy. Nawet fryzura, ułożenie troszeczkę jest podobne do tego starego SSJ, chociaż nawet do tego nowego też, nie? Tak opadają tej włosy czerwone pani Masako Nozawy. Tak czy siak. To by było na tyle. Bardzo ciekawy wywiad numer 2. Ten pierwszy dość zabawny, ale oczywiście linki do wszystkiego, do autorów i do też autora tłumaczenia Enomisa znajdziecie w opisie tego filmu. Wydaje mi się, że więcej tych wywiadów już nie będzie. Chciałem wam jeszcze to tutaj przekazać ze względu na to, że te rzeczy, o których mówił pan Chikashi Kubota, są bardzo ciekawe. No nie wiem jak was, ale dla mnie czytanie czegoś takiego jest mocno interesujące, zwłaszcza chociażby ta kwestia rywalizacji. Jak Kubota mówił o Yamamuro, o tym, że jego największą zaletą było to, że był w stanie utrzymywać równy poziom i dostarczać ten produkt szybko, więc to była jego przewaga chociażby nad Nakatsuru, który nie potrafił pracować tak szybko, ale tamten był w stanie replikować styl Toriyamy lepiej, albo chociażby kwestia tych kropek Syla i Shintaniego. Niesamowicie to się czytało, mam nadzieję, że dobrze się też bawiliście. Oczywiście cała zasługa idzie do osób, które były tam, które przeprowadziły ten wywiad i również do tłumaczy. Ja tutaj tylko jestem osobą, która chciałaby rozszerzyć tę wiedzę też na polskie podwórko, więc jeśli wam się to podobało, to się cieszę i możecie zostawić lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Nie sądzę, żeby było więcej tych wywiadów, bo ten konwent miał już miejsce, więc myślę, że po prostu jeszcze jakieś ostatnie niepublikowane do tej pory wywiady były już publikowane, ale nie sądzę, żeby to się mnożyło w najbliższym czasie. Chyba że będzie jakaś kolejna bomba totalna, no to znowu wam to tutaj pokażę, ale generalnie zachęcam was do tego, żebyście zafollowowali tutaj te konta, które wam podlinkuję i będziecie to widzieć ewentualnie zanim ja to wam to przetłumaczę tutaj na polski. Tak czy siak, dzięki jeszcze raz za oglądanie, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem, a jeśli wrzucam wam to 18, to zapraszam was również na dzisiejszego live'a z Samonów, bo dzisiaj 18 marca jest Saiyan Day, znaczy dzisiaj dla was, ja to nagrywam dzień wcześniej. Jana!